Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu pod tytułem Projektowanie gier edukacyjnych. Ostatnio mówiliśmy sobie o różnicy pomiędzy zabawą a grą. Dzisiaj zejdziemy o poziom niżej, jeśli chodzi o poziom szczegółowości i porozmawiamy sobie o różnicach pomiędzy grą rozrywkową a grami typu Serious Games. Zatem jaka jest różnica pomiędzy grami rozrywkowymi a grami z nurtu Serious Games? Zapewne w tym momencie oczekujecie jakiejś niesamowitej, spektakularnej odpowiedzi, a rozwiązanie jest bardzo proste. Gry rozrywkowe nastawione są na dostarczanie rozrywki. Każda inna gra należy do gier poważnych. W tym momencie muszę Wam coś powiedzieć. To, że gra poważna nie dostarcza w pierwszej kolejności rozrywki, wcale nie oznacza, że jest mniej atrakcyjna, nieciekawa i nieinspirująca. Są gry poważne, które są lepsze niż Wiedźmin Trójka. Choć gry, których celem nie jest w pierwszej kolejności rozrywka, są znane od wieków, chociażby wszystkie gry wojenne to właśnie gry poważne. Pojęcie Serious Games zapoczątkował Clark Abt, bardzo znany badacz gier, w 1970 roku. Wówczas pojęcie to odnosiło się przede wszystkim do gier edukacyjnych, czyli nastawionych na przekazywanie jakiejś wiedzy, uczenie kompetencji, przekazywanie po prostu nauki. Obecnie mamy bardzo wiele rodzajów gier typu Serious Games. Myślę tutaj na przykład o grach wojskowych, marketingowych, społecznych, ekonomicznych, grach miejskich. Tak naprawdę nie ma obszaru tematycznego, który nie mógłby zostać sportretowany poprzez grę poważną. Jeżeli taki znajdziecie, to zachęcam Was do pisania o tym w komentarzach. Ja jeszcze takiego obszaru nie znalazłem. Znalazłem jednak parę fajnych przykładów obrazujących, czym tak naprawdę są gry typu Serious Games. Pierwszą grą, jaką chciałbym Wam opisać, jest gra 1066. Została ona stworzona na potrzeby brytyjskiego kanału czwartego, który jest kanałem edukacyjnym, historycznym i opisuje zdarzenia poprzedzające oraz samą bitwę pod Hastings, czyli Wikingowie, Normanowie, Anglosasi. Gra ta jest prostą, dwuwymiarową bijatyką strategiczną, strategiczno-historyczną, strategiczno-edukacyjną. Jest zrobiona fantastycznie. Spędziłem podczas tej gry naprawdę wspaniałe chwile, wiele godzin na nią poświęciłem, chociaż gra jest bardzo krótka, to jednak moduł tworzenia własnych bitew powoduje, że można naprawdę fajnie się w niej zatracić. Dodatkowo narratorem, który opisuje cały przebieg historii, jest Ian Holm, który pewnie szerszej rzesze z Was kojarzy się z rolą Hobbita Bilbo Bagginsa w trylogii Władcy Pierścieni. Kolejną grą, którą chciałbym Wam pokazać, to gra Remission. Jest to prosta, już trójwymiarowa strzelanka, która mogłaby przywodzić na myśl Duma czy Counter-Strike'a. No może tutaj trochę przedobrzyłem, ale dla niewtajemniczonych pewnie mogłaby ta gra być bardzo podobna. Jednak pomimo tego, że ten rodzaj to strzelanka, gra dotyczy bardzo ważnych kwestii. Dlaczego? Dlatego, że przeznaczona i zaprojektowana jest dla dzieci i młodzieży chorych na nowotwory. W grze wcielamy się w rolę obrońcy organizmu i krążymy po tym organizmie, strzelając do komórek rakowych, niszcząc w ten sposób całe szeregi naszych wewnętrznych wrogów. Oczywiście gra ma przynosić rozrywkę, jednak tym drugim dnem jest fakt, że wizualizacja wroga poprzez dzieci grające w tą grę powoduje, że mogą lepiej znosić trudy, jakie towarzyszą im podczas na przykład chemioterapii. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie gra i nie stwierdzono jeszcze efektów w postaci faktycznego poprawienia stanu zdrowia, jednak stan psychiczny, który też jest bardzo istotny, zdecydowanie się poprawił. Kolejną grą, jaką chcę Wam opisać, jest gra Legion.
Jest to gra stworzona przez profesora Jana Zycha, którego mam przyjemność znać osobiście i jest przeznaczona dla menadżerów zarządzania bezpieczeństwem i tak naprawdę dla najwyższych osób w naszym państwie, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Jest to gra symulacyjna, która posiada kilkadziesiąt różnych zdarzeń, na przykład całkowitego zaciemnienia miasta po atak terrorystyczny. Gra w idealny sposób symuluje, czyli odzwierciedla to, co wówczas może się zdarzyć. Ludzie, którzy mają odpowiadać za nasze bezpieczeństwo, ćwiczą w ten sposób różnego rodzaju sytuacje, przez co możemy być bardziej pewni ich kompetencji i tego, że będą w stanie sprostać wyzwaniom, które na nich czekają, gdy, miejmy nadzieję, nigdy się nie okaże, ale gdy kiedyś być może przyjdą. Ostatnim przykładem gry, czy też gier jest gra Euromanager, potocznie zwana Euromanagerem. Gra nosi tytuł Global Management Challenge. Jest to gra bardzo podobna do gry Merit czy do Marketplace. Są to gry dotyczące już stricte zarządzania przedsiębiorstwem i wszystkich aspektów i wszystkich obszarów tematycznych, które się z tym wiążą. Są przeznaczone oczywiście dla menadżerów, dla studentów i dla wszystkich tych, którzy chcą poznać ten obszar i zobaczyć, na czym polega prowadzenie własnej firmy. Gry poważne nie są niszową branżą. Oczywiście w porównaniu do gier rozrywkowych są ich młodszym kuzynem, jednak na pewno nie gorszym i na pewno nie takim, który nie jest w stanie z nim w pewnym momencie konkurować. Po prostu gry poważne mają inny cel niż rozrywka, co nie oznacza, że nie ma na nich chętnych. Nie miałbym pracy, gdyby tak się okazało. Gry poważne na pewno zasługują na uwagę. Dlatego też stworzyłem ten kanał, ponieważ chcę dzielić się z Wami swoją pasją nie tylko w tworzeniu gier edukacyjnych czy gier poważnych, ale również w całym tym obszarze, z którymi gry poważne są związane. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was tematem. Jeżeli tak, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie kliknijcie subskrybuj tutaj. Zajrzyjcie również na moją firmową stronę oraz na inne linki, które znajdziecie tutaj. Zapraszam Was do komentowania, do lajkowania i do dzielenia się tym filmem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!